Dzień dobry. Dziś porozmawiamy sobie o pewnej grze strategicznej, w której trzeba naprawdę sporo myśleć, przewidywać ruchy przeciwników i... A nie, chwileczkę, to nie ta gra, coś mi tu nie pasuje. Już troszeczkę lepiej, ale coś mi tu jeszcze... Ach, no tak. No, i od razu lepiej. To dziś przeniesiemy się razem do starożytnej Grecji i zabawimy się w bogów z Olimpu. A wszystko to z Santorini. I już mamy rozłożoną grę Santorini. Dlaczego na początku na stół trafiły szachy? Santorini jest przez wielu nazywane taką uboższą wersją szachów. Dlaczego? Tutaj również musimy odpowiednio planować swoje ruchy i przewidywać ruchy rywala w taki sposób, żeby go zablokować i ostatecznie ograć. Co prawda nie jest to stricte rozgrywka jak w szachach, ale pod wieloma względami ją przypomina. A co w ogóle robimy w Santorini? Jak pewnie większość z Was wie, Santorini to jest przepiękna wyspa w Grecji, słynąca z białych budynków, zakończonych niebieskimi dachami. Takimi charakterystycznymi kopułami. Kojarzycie to na pewno z wielu różnych materiałów, filmów, klipów. I tu budujemy właśnie takie domostwa, ale budujemy je w czasach starożytnej Grecji, kiedy władali tam bogowie z Olimpu. I jak w to gramy? Zasady są niezwykle proste i zajmują jedną stronę w instrukcji. I to nawet nie całą, ponieważ same zasady to jest tylko jeden bloczek, więc uczy się ich bardzo szybko. Gracze mają swoich budowniczych na planszy takie przeurocze figurki, naprawdę są świetne, a jak ktoś ma zacięcie modelarskie, to mógłby je nawet całkiem nieźle pomalować. A co robimy w grze? Tu mam tak poglądowo przygotowaną planszę, w sumie już po zakończonej rozgrywce, ale można na niej spokojnie wyjaśnić, co robimy. Tak, gracz w swoim ruchu bierze jednego budowniczego, przesuwa go na planszy i następnie buduje budynek. Jeżeli to jest parter, to buduje parterowy element budynku. Jeżeli obok chce postawić drugie piętro, to buduje drugie piętro, oczywiście na pustym domku. Jeżeli może, to postawi trzecie piętro, a jeżeli ma taką możliwość, to postawi kopułkę. Poruszać się możemy również do góry, tak jak to było na przykład w tym wypadku, o jedno piętro w górę, czy z trawy na budynek. Wygrywa ta osoba, która dotrze pierwsza na trzecie piętro. Proste? No niby proste, ale mamy właśnie wspomniane kopułki. A jeżeli postawimy taką, to nie można wejść na dach. No i właśnie tutaj polega cała kwintesencja rozgrywki. Budujemy domki, próbujemy się dostać na szczyt i blokujemy ruchy przeciwnikowi, stawiając dachy. To wszystko. Proste? Bardzo proste. No to w czym to jest prawdziwa magia? Właśnie w tym zabudowywaniu dachów. To jest ten element podobny do szachów. Tu musimy przewidzieć ruch rywala, gdzie buduje, gdzie będzie chciał się dostać, wysłać tam swojego robotnika, zabudować mu dach i nie będzie mógł wejść. Będzie musiał szukać innego rozwiązania. No ale wydaje się to proste i za proste. W zasadzie to kombinowanie jest bardzo przyjemne, ale w podstawowej wersji, którą właśnie przedstawiłem, może się szybko znudzić. I tutaj wchodzą nasze bóstwa z Olimpu. Po pierwsze, to rany boskie, jak te karty są ślicznie ilustrowane. Patrzcie na to. Czy to nie jest słodkie? Takie połączenie mangi, kreskówek. No proszę. Coś pięknego. Na to się patrzy naprawdę przyjemnie, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że przed rozgrywką w tej bardziej zaawansowanej formie każdy z graczy losuje sobie swoją kartę Boga i ten Bóg będzie pomagał budowniczym gracza. W jaki sposób?
Różnie. Można zepchnąć budowniczego rywala z planszy. Można zbudować kopułę na niższym poziomie. Można wykonać 2 budowy w trakcie jednego ruchu. Jest tego naprawdę cała masa. Tyle jest tej talii. Teraz już nie wyobrażamy sobie grania bez kart bogów, ponieważ one naprawdę urozmaicają rozgrywkę i wyciskają z tej banalnej w zasadach gry naprawdę kwintesencję. To jest jeden z tych tytułów, które są niezwykle proste do nauczenia, ale naprawdę masakrycznie ciężkie do wymaksowania. Tutaj rozpracować strategię, wygrywać cały czas, to jest naprawdę przypalanie szarych komórek. Dzieje się wiele. Piękne te karty. Miło czasem popatrzeć na coś takiego ślicznego. Zatrzymać się na chwilę. Mieć czas, żeby coś zrobić. Kliknąć suba, łapkę w górę. To wiecie już jak to grać. Co mi się podoba jeszcze w tej grze? No, popatrzcie na to sami. Te domki, no to jest fantastyczne. Sami sobie budujemy planszę. Zasadniczo po każdej rozgrywce dostajemy układ, który aż chce się fotografować. Figurki, świetny poziom wykonania. Naprawdę, tak jak wspomniałem, jeżeli ktoś by chciał, spokojnie może je pomalować i tknąć w nie życie. Karty, jak wspomniałem, kreska jest fantastyczna. Co mogę powiedzieć? Już pudełko zwiastuje nam, że dostaniemy bardzo ładną grę i może patrząc na to, ile trzeba myśleć, żeby wygrywać, taka grafika uderzająca też w młodszego gracza jest trochę mylna, ale możecie w to zagrać spokojnie nawet z dziećmi. One się będą bawić w budowanie domków, razem pokombinujecie, a jak stanie naprzeciwko siebie 2 strategów, to o panie, lepiej odpalcie jakiś wiatrak, bo pomieszczenie będzie zadymione od mużdżenia. Wydawca z Santorini sugeruje, że jest to gra od 2 do 4 graczy i faktycznie są tu tryby rozgrywki dla każdego z takich zestawów, ale jeżeli mam być szczery, najlepiej gra się faktycznie w duecie. Wtedy mamy taki umysłowy pojedynek 2 graczy i faktycznie na planszy jest spora przejrzystość sytuacji, kombinowanie. Działa to tak jak trzeba. Na 3 graczy robi się trochę ciasno i te wszystkie ruchy są takie... coś nie do końca gra. Osobiście nie lubię na 3, zaś zupełnie inaczej wygląda rozgrywka na 4 osoby i to musicie wiedzieć, że gra się wtedy w 2 duetach. Każdy duet gra o wspólne zwycięstwo, ale każda osoba z tego duetu ma swojego boga, swoją kartę boga i rusza jednym wybranym przez siebie w danym momencie pionem. I to jest niby taka kooperacja, ale generalnie też nie do końca moim zdaniem to funkcjonuje. Da się, ale prawdziwa kwintesencja zabawy Santorini tkwi w tym pojedynku 1 na 1. Jeżeli chcecie kupić tą grę z myślą o większej ilości graczy, to myślę, że znajdą się inne, bardziej interesujące pozycje. Czy polecam Santorini? Zdecydowanie tak. Do naszej kolekcji ta gra trafiła, bo po prostu musiała. Moja żona zakochała się w wyspie Santorini i wiedziałem, że chcę dać jej tą grę. Niestety, w momencie jak moja żona pokochała Santorini, to ten tytuł wypadł ze sprzedaży i nawet nie wiecie, jak się ucieszyłem, że przed ostatnimi świętami wrócił do sklepów. Dosłownie na ostatnią chwilę zamówiłem egzemplarz, który znalazła pod choinką. Jeżeli macie kogoś, kto uwielbia greckie klimaty, bogów olimpijskich, kocha Santorini, lubi czasami pomurzyć i chciałby spróbować czegoś a la szachy, ale innego, bierzcie w ślepo. Ta gra będzie po prostu fantastycznie wyglądała na stole. Tyle ode mnie. Grajcie w gry i dzięki. Do zobaczenia. Kuba, widziałeś gdzieś pościel od mamusi?